Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy na Warmii w miasteczku Reszel. Pospacerujemy trochę po nim. Zapraszam Państwa na spacer z nami. Historia tego miasteczka sięga średniowiecza, a bogate dziedzictwo kulturowe i liczne zabytki przyciągają turystów z całego świata. Pierwotnie ten obszar był zamieszkiwany przez pruskie plemię Bartów i istniał w tym miejscu gród. W 1241 roku gród ten został zdobyty przez wojska krzyżackie. W miejscu zniszczonego grodu postawiono strażnicę. Później Prusowie odbijali ten gród. Ostatecznie ziemie wokół Reszla przeszły pod panowanie biskupie mniej więcej od 1275 roku. Do Polski Reszel trafił po pokoju toruńskim, kończącym wojnę 13-letnią. Po pierwszym rozbiorze Polski Reszel trafił pod panowanie pruskie. Dopiero po II wojnie światowej Reszel ponownie znalazł się w granicach Polski. Spacer po Reszlu rozpoczynamy od rynku, od średniowiecznej studni. Studnia ta została zbudowana na bazie oryginalnych elementów w 2006 roku. Ta średniowieczna studnia była częścią systemu wodociągowego dostarczającego wodę do Starego Miasta. Reszel jako jedno z nielicznych miast posiadał wodociąg już w XIV wieku. Wodę rozprowadzano dębowymi rurami. Rynek w Reszlu to centralne miejsce tego malowniczego miasteczka, gdzie historia spotyka się z codziennym życiem mieszkańców i turystów. Otoczony jest zabytkowymi kamienicami ze stojącym na jego środku budynkiem ratusza. Rynek jest prawdziwą perłą Reszla, tętniącą życiem i oferującą liczne atrakcje. Po środku góruje tu klasycystyczny ratusz z XIX wieku, który stanął na fundamentach wcześniejszego ratusza, prawdopodobnie gotyckiego. Dookoła rynek zdobią niskie domy, pamiętające poprzednie wieki. Wspaniale korelują z usianymi tu i ówdzie zabytkami, tworząc harmonijną całość. Na rynku naszą uwagę przykuła wyróżniająca się od innych kamienica mieszcząca aptekę pod Orłem. Zabytek ten powstał prawdopodobnie w XVI wieku i od początku swojego istnienia do dzisiaj pełni funkcję apteki, o czym świadczą węże eskulapa owinięte na kielichu, znajdujące się na wysokości drugiego piętra. Nad głównym wejściem uwidacznia się dawny herb Reszla. Z rynku wychodzimy ulicą Sienkiewicza oraz Podzamcze oraz kierujemy się w stronę zamku. Na parkingu łączącym ulicę Sienkiewicza i Podzamcze należy zwrócić uwagę na granitowe płyty, którymi wyróżniono zarys istniejącego kiedyś w tym miejscu budynku. Doszliśmy do zamku. Jego historia sięga połowy XIII wieku, kiedy krzyżacy zbudowali tutaj pierwszy gród drewniano-ziemny. Około 1350 roku biskupi warmińscy rozpoczęli budowę murowanego zamku, który pełnił funkcję obronnej twierdzy. W XVIII stuleciu po pierwszym rozbiorze Polski zamek przejęły władze pruskie i ulokowały w nim więzienie, które zasłynęło z dużej śmiertelności. Był to powolny upadek tej pięknej warowni. Na szczęście dzisiaj budowla jest odnowiona i świetnie prosperuje. Od 2001 roku działa tutaj hotel, a dodatkowo zamek udostępniony jest dla turystów do zwiedzania. Idąc do zamku, minęliśmy taki oto efektowny stary budynek. Jest to stara plebania, rezydencja archipresbitera.
Mówi się, że to najstarszy nieufortyfikowany budynek mieszkalny w Reszlu, ale też i najstarsza plebania na Warmii. Może ona pochodzić z XIV wieku, z czasów powstania świątyni. Budynek plebanii z jednej strony przylega do muru miejskiego. Skoro jest plebania, to obok jest też kościół. Jest to kościół świętego Piotra i Pawła. Ten piękny gotycki kościół pochodzi z XIV wieku. Jest to budowla gotycka, orientowana, trójnawowa, halowa, nie posiada wyodrębnionego prezbiterium. Wnętrze kościoła zdobią piękne witraże oraz cenne dzieła sztuki sakralnej, w tym barokowe ołtarze i ambona. Kościół posiada również zabytkowe organy, które są nie tylko instrumentem muzycznym, ale i dziełem sztuki. Regularnie odbywają się tutaj koncerty organowe, przyciągające miłośników muzyki sakralnej. Jedną z atrakcji dla turystów jest też możliwość wejścia na wieżę kościelną, skąd roztacza się wspaniały widok na Reszel i okolicę. Wieża, będąca częścią pierwotnej konstrukcji, pozwala poczuć średniowieczny klimat i podziwiać panoramę miasta z wysoka. Kościół świętego Piotra i Pawła w Reszlu to miejsce, które łączy w sobie piękno architektury gotyckiej, bogactwo historycznych artefaktów i głębokie znaczenie duchowe. Dla turystów jest to obowiązkowy punkt zwiedzania, oferujący niezapomniane wrażenia i możliwość poznania fascynującej historii regionu. Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem historii, sztuki, czy po prostu szukasz spokojnego miejsca do refleksji, Kościół świętego Piotra i Pawła z pewnością cię zachwyci. Idziemy dalej. Przechodzimy na ulicę Klasztorną i następnie na Słowackiego. Dochodzimy do kolejnej atrakcji turystycznej, jaką jest Villa Maria. Jest to jeden z ciekawszych budynków Reszla, pełniący funkcję domu wielorodzinnego. Został wybudowany w 1906 roku. Jego wielokolorowa elewacja, ciekawie zastosowane różne tynki, nietypowe wzornictwo wskazują, że mamy tu styl architektoniczny secesja. Niestety, obecnie pomimo, że budynek jest zabytkiem, jego wygląd obecnie jest troszeczkę zaniedbany. Idziemy kawałek dalej ulicami Słowackiego i Mickiewicza. Dojdziemy do amfiteatru. Amfiteatr w Reszlu to miejsce, które łączy w sobie funkcje kulturalne, rekreacyjne i społeczne. Jest położony w malowniczej scenerii. Amfiteatr stanowi jedno z najważniejszych miejsc spotkań mieszkańców oraz turystów odwiedzających to urokliwe miasteczko. Jego wyjątkowa lokalizacja i bogata oferta wydarzeń sprawiają, że jest to miejsce tętniące życiem przez cały rok. Amfiteatr w Reszlu
został zaprojektowany z myślą o harmonii z otaczającym krajobrazem. Otwarta scena oraz rzędy ławek dla widzów zapewniają doskonałą widoczność i komfort podczas oglądania występów. Naturalne ukształtowanie terenu oraz starannie zaplanowana infrastruktura akustyczna gwarantują świetne warunki zarówno dla artystów, jak i dla publiczności. Wracamy się kawałek aż do ulicy Podmiejskiej. Znajdujemy z niej zejście schodami do Parku Miejskiego. Park Miejski w Reszlu jest to jeden z najbardziej urokliwych parków w Polsce. Został założony na początku XX wieku w dolinie rzeki Sajny. Z biegiem lat park był rozbudowywany i modernizowany, zachowując jednak swój historyczny charakter. Dzisiaj jest to miejsce, które łączy tradycję z nowoczesnością, oferując liczne udogodnienia i atrakcje, takie jak alejki spacerowe, mostki nad rzeką, staw i fontanna, plac zabaw dla dzieci. Park Miejski w Reszlu jest to miejsce, które łączy w sobie piękno natury i bogactwo możliwości rekreacyjnych. Jego urokliwe alejki, zadbane tereny zielone i liczne atrakcje sprawiają, że jest to idealne miejsce na relaks, aktywność fizyczną i spędzenie czasu z rodziną. Niezależnie od pory roku, park przyciąga mieszkańców i turystów, oferując wytchnienie od codziennego zgiełku oraz możliwość obcowania z naturą w sercu miasta. Idąc alejką w parku, natrafiliśmy w pewnym momencie na takie oto tajemnicze schody w górę. Postanowiliśmy sprawdzić, dokąd nimi dojdziemy. Na końcu schodów czekała na nas pułapka, bo schody kończyły się starym murem bez drzwi. Z lewej strony mur łączył się z budynkiem starej plebanii, który już widzieliśmy. Więc poszliśmy ścieżką przy murze w prawo. Po chwili znaleźliśmy wyjście z pułapki. Wyszliśmy tuż obok zamku, który przed chwilą oglądaliśmy. Jeszcze raz go obejrzeliśmy i poszliśmy dalej ulicą Podzamcze. Po chwili doszliśmy do cerkwi grecko-katolickiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Ten późnobarokowy budynek powstał na przełomie lat 1799 do 1800. Stanął w miejscu wcześniejszego kościoła, a oparto go na gotyckim murze miejskim. Był to jezuicki kościół Świętego Krzyża, konsekrowany w 1802 roku. We wnętrzu kryje barokowy ołtarz główny z obrazem ukrzyżowania ze Świętą Marią Magdaleną oraz rokokową kazalnicą. Budynek jako cerkiew zaczął funkcjonować od 1903 roku. Idąc dalej ulicą Mazurską, dojdziemy do zabytkowego mostu gotyckiego nad rzeką Sajną. Warto go obejrzeć.
My jednak skręcamy w lewo w ulicę Spichrzową. Po chwili już z daleka zobaczymy ryglowy spichlerz wybudowany z charakterystycznego muru pruskiego, pochodzący z XVIII wieku. Jest on utrzymany w dobrym stanie i jest ciekawą ozdobą miasteczka. Po obejrzeniu Spichrza idziemy dalej ulicami Jagiełły i Chrobrego. Dojdziemy tymi ulicami do Wzgórza Szubienicznego. Znajduje się ono poza miastem, po lewej stronie drogi z Reszla do Karsz. Nazwa wywodzi się jeszcze z czasów średniowiecza. Na tym wzgórzu bowiem dokonywano stracień skazańców, a ostatnią osobą spaloną na tym wzgórzu była Barbara z Dunk. I już jesteśmy na tym wzgórzu. Znajduje się na nim postument miasta Reszel i nieco dalej wśród lip krzyż. Na tym wzgórzu stała niegdyś szubienica, prawdopodobnie drewniana. Po wyroku ciała skazańców na ogół pozostawiano na niej aż do zupełnego rozkładu. Unoszący się w powietrzu odór rozkładającego się ciała wymuszał ulokowanie szubienicy poza miastem. Obecnie w pobliżu miejsca dawnych straceń stoi wysoki krzyż otoczony lipami. Nieopodal, po przeciwnej stronie drogi, stoi drugi, nieco mniejszy. Obydwa, jak można sądzić, mają odstraszać złe moce.